Witajcie kochani. Dawno na moim kanale nie było takiego zbiorczego haula, w którym pokazałabym Wam rzeczy różnych marek, jakie sobie kupiłam. Ostatni pojawił się na moim kanale we wrześniu ubiegłego roku i bardzo, z tego co zauważyłam, Wam się spodobał. I ze mną jest ogólnie jeden problem, jak już wiecie, że ja po prostu zbieram te rzeczy do haula, zbieram, a potem nie potrafię zrobić filmu. Także z tą regularnością odnośnie tego typu materiałów jest u mnie bardzo ciężko. Nie wiem, słuchajcie, z czego to wynika. I po raz kolejny żałuję, że sobie tego nie podzieliłam, ponieważ jak zobaczyłam, ile rzeczy mam dzisiaj Wam do pokazania, to uzmysłowiłam sobie, że ten haul również będzie bardzo długi. Poprzedni trwał około godziny. Mam nadzieję, że ten będzie krótszy. Postaram się mówić jak najszybciej i jak najwięcej. Co takiego chciałam Wam jeszcze powiedzieć? W związku z tym, że ten film przewiduje, że będzie długi, to radziłabym Wam, żebyście po prostu wygodnie rozsiedli się w fotelu czy też na kanapie, zrobili sobie kawę, herbatę, albo, mówię do Was, drogie panie, nalały sobie kieliszek ulubionego wina, na przykład wina Choya. Wiem, że wiele z Was pije, też w trakcie oglądania moich filmów. Także takie rozwiązanie polecam, ponieważ film będzie naprawdę długi. W związku z tym, że nie mówiłam Wam nigdy na temat bielizny, a w ostatnim czasie trochę jej kupiłam, postanowiłam, że dzisiaj Wam o niej opowiem. I przy okazji będzie to taka sonda, ponieważ zakładam, że po tym jak Wam tę bieliznę pokażę, to Wy mi powiecie, o co bardzo Was proszę, czy tematyka bielizny Was interesuje. Także kupiłam dwie bielizny. Bieliznę dwóch różnych marek, Intimissimi i Calvin Klein. I zacznę może od bielizny marki Intimissimi. Pierwszą rzecz, o której chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, to jest, uwaga, ten oto biustonosz. Taki typowy nudziak z usztywnionymi miseczkami, ale nie jest to push-up. Tak, ja nie lubię tego typu biustonoszy, także żadnej gąbeczki tutaj w środku nie znajdziemy, tylko po prostu dość cienki, gładki materiał. Kupiłam, ponieważ po prostu musiałam kupić sobie nowy. Ja bardzo lubię tego typu biustonosze, ponieważ one są moim zdaniem uniwersalne. Można je zakładać pod bardzo wiele ubrań. Akurat ta wersja, którą mam, spodobała mi się najbardziej, ponieważ była najprostsza, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że nie ma odpinanych ramionczek, co może być wadą tego biustonosza. I jak dla mnie ten tutaj detal w postaci kokardki nie jest tak do końca potrzebny, ponieważ to nie jest bielizna, słuchajcie, w której wybieramy się na randkę, albo w której to chcemy zadać szyku. Do tego służy bielizna innego rodzaju i innej, myślę, marki, na przykład Agenta, ale o tym może innym razem. Także tak, był mi po prostu potrzebny taki biustonosz, kupiłam go sobie, sprawdza się bardzo dobrze, ponieważ już go nosiłam, także mogę ten model Wam polecić i on kosztował, słuchajcie, bo tutaj sobie zanotowałam, żeby nie zapomnieć, 115 zł. I kolejna rzecz tej marki, którą kupiłam i już nie pierwszy zresztą raz, są te oto majtki w 3 kolorach, takich uniwersalnych. I teraz jak je tak trzymam w ręku, to widzę, że idealnie dobrałam je kolorystycznie do swojego sweterka, który mam teraz na sobie, także tak się jakoś złożyło. Ale te majtki, to są majtki bardzo dobrze mi znane od kilku lat. Ja ich używam i je kupuję od kilku dobrych lat. Nie pamiętam, kto mi o nich powiedział. Pewnie jakaś moja koleżanka, żebym wybrała się właśnie do Intimissimi i tam je kupiłam. I o co w tych majtkach, słuchajcie, chodzi i dlaczego ja Wam chcę o nich opowiedzieć. Otóż, to jest, moje drogie panie, bielizna bezszwowa. Nie wiem, czy miałyście kiedyś do czynienia z tego typu bielizną, ale moim zdaniem ona jest po prostu genialna. Sprawdza się w wielu różnych przypadkach i przede wszystkim jej podstawową zaletą jest to, że ona się nie odbija na ciele i nie widać jej pod ubraniami. Także świetnie sprawdza się na przykład pod różnego rodzaju sukienkami czy spódnicami, kiedy nie chcemy, żeby nam się bielizna odbiła, na jakieś specjalne okazje, kiedy wychodzimy, nie wiem, wesele czy jakaś impreza porą wieczorową.
to jak najbardziej tego typu bielizna się wtedy sprawdzi. Dziwnie się ją nosi. Nie każdy, podejrzewam, będzie lubił tego typu bieliznę, bo jednak ona jest tak delikatna, tak cienka, że jak ją zakładamy, to mamy wrażenie takiej drugiej skóry. Ja ten efekt osobiście bardzo, bardzo lubię, aczkolwiek na początku było mi się do tego ciężko przyzwyczaić. Natomiast teraz kupuję tę bieliznę regularnie. Oprócz tego, że ona się świetnie sprawdza w tych warunkach, jakich Wam już wcześniej powiedziałam, to sprawdza się również świetnie wiosną i latem, kiedy jest bardzo gorąco, ponieważ akurat ta, którą ja posiadam, jest z mikrofibry, ponieważ te majtki są jeszcze dostępne bezszwowe, bawełniane. Ale z mikrofibry są o tyle genialne moim zdaniem, że można je stosować na przykład w lecie, ponieważ one świetnie odprowadzają wilgoć i bardzo szybko wysychają. Ja je bardzo często stosuję na przykład na siłowni i po siłowni. W tej roli, w tych sytuacjach sprawdzają się naprawdę, naprawdę super. Będę Wam o nich mówić w samych superlatywach, ponieważ uważam, że nie mają jakichś większych wad, poza tym, że raczej nie założymy ich na jakąś romantyczną kolację z naszym partnerem. Natomiast to, co jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że one są dostępne w różnych kolorach. Ja wybrałam takie najbardziej uniwersalne i też oczywiście w różnych rozmiarach. Moje to eski, one świetnie przylegają do ciała, o tym zapomniałam Wam powiedzieć. I jeszcze jedna ważna rzecz. Normalnie te majtki kosztują 30 zł za sztukę, natomiast w Intimissimi jest taka promocja i ona chyba jest promocją stałą, tak mi się wydaje, bo za każdym razem, kiedy przychodzę kupić tamte majtki, to jest ta promocja, że i tutaj myślę, zobaczycie, za 3 sztuki płacimy 70, ile dokładnie? 74,90, czyli nie 90 zł, tylko właśnie mniej. Także polecam Wam takie rozwiązanie, jak będziecie się zaopatrywać w tego typu bieliznę. I co jeszcze jest ciekawego w tym przypadku, to to, że to są, słuchajcie, majtki brazylijskie, nazywane inaczej brazylianami. Brazyliany, dla tych z Was, które nie wiedzą, to są takie majtki pomiędzy stringami, a takimi klasycznymi figami. Czyli one mają tak jakby zalety obu tych modeli majtek, ponieważ z jednej strony nie mają zbyt cienkiego paska z tyłu, a z drugiej bardzo ładnie podkreślają pupę. Tak wyglądają one z tyłu. Także polecam Wam majtki tego typu, w sensie ten model, ponieważ one naprawdę bardzo ładnie podkreślają pupę. Reasumując, taka bezszwowa bielizna jest moim zdaniem niezbędnikiem w każdej kobiecej garderobie. Dajcie mi proszę znać, czy znana jest Wam taka bezszwowa bielizna, czy jej używacie, jeśli tak, to co o niej sądzicie i jaką markę w tym zakresie polecacie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. W ostatnim czasie zaopatrzyłam się również w bieliznę marki Calvin Klein, o czym pewnie część z Was wie, zwłaszcza ta część, która regularnie ogląda moje vlogi, ponieważ w jednym z vlogów pokazywałam, jak tę bieliznę mierzę. I dzisiaj chciałabym Wam ją pokazać i coś więcej na jej temat powiedzieć. Otóż, ja do tej pory nie miałam żadnej bielizny tej marki i kupiłam ją głównie z ciekawości. Bardzo często jest tak, że jeżeli czegoś nie znam, to po prostu to kupuję, żeby wyrobić sobie własne zdanie na temat jakiejś marki albo rzeczy i tak też było w tym przypadku. I poszukiwałam, słuchajcie, bielizny, która będzie bielizną znowu casualową do stosowania, do noszenia na co dzień, takiej, w której będę mogła spać albo na przykład chodzić na siłownię bądź używać jej po siłowni i taką też sobie wybrałam. I tutaj chciałam powiedzieć, że wybrałam sobie 3 komplety, ale tak naprawdę to nie do końca będą komplety, dlatego że znowu, słuchajcie, wybrałam opcję 3 różne kolory, czyli mam tutaj na myśli kolor szary, kolor biały oraz kolor czarny. I to są akurat majtki typu bokserki, już Wam je może pokażę, jak wyglądają. No to nie są, słuchajcie, majtki znowu, które nadają się na randkę, ale bardzo ładnie podkreślają pośladki, można sobie w nich swobodnie, spokojnie spać. I tak, do tych majtek dokupiłam sobie takie oto biustonosze, w sumie to ciężko to nazwać biustonoszem, bo to, nie wiem czy wiecie, ale to się nazywa, wypowiada się to pastier, jakoś tak. W każdym razie to jest takie rozwiązanie, które jest czymś pomiędzy tradycyjnym biustonoszem a gorsetem. W ogóle nie jest usztywniany, bardzo, słuchajcie, cienki, oczywiście z charakterystyczną gumką.
Calvin Klein. Ja również kupiłam to w 3 kolorach, tak żeby mi pasowało do bokserek, czyli w białym, czarnym i szarym. I jeszcze oprócz tego dokupiłam sobie do tego dodatkowe majtki, czyli oprócz bokserek mam też majtki typu stringi. Znowu w 3 kolorach, czyli szary, czarny i biały. Nie pokażę Wam wszystkich, tak samo jak nie pokazałam Wam wszystkich biustonoszy. Już Wam mówię dlaczego. Dlatego, że moje ukochane zwierzątko, czyli Aston, zjadł mi majtki, jedne, bardzo szybko, to znaczy pogryzł je, oraz jeden właśnie biustonosz, także wszystkich rzeczy nie mogę Wam dzisiaj pokazać. Po prostu w najbliższym czasie będę musiała sobie dokupić te rzeczy jeszcze raz, bo teraz mam je jakby nie do pary. Natomiast nosiłam wszystkie te rzeczy, jestem z nich bardzo zadowolona, są bardzo komfortowe w użytkowaniu. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do jakości. Jeżeli chodzi o ceny, to biustonosze kosztują 130 zł, stringi 80 zł, sztuka oczywiście, i bokserki około 100 zł. I ja je, słuchajcie, kupiłam w Van Graffie i wtedy był też dość ograniczony wybór tych modeli. Wiem, że ten asortyment się różni w zależności od miejsca, w którym kupujemy. Na przykład na Zalando widziałam bardzo ciekawe jeszcze inne modele i podejrzewam, że prędzej czy później się w nie zaopatrzę. Myślę, że podlinkuję Wam je w opisie pod spodem, te, które mi się jakby najbardziej spodobały, aczkolwiek te, które mam, oczywiście polecam i tak jak powiedziałam, jestem z nich bardzo zadowolona. Teraz moje pytanie do Was. Czy miałyście kiedyś bieliznę tej marki Calvin Klein? Jeśli tak, to czy jesteście z niej zadowolone i że macie jakieś ulubione modele? Piszcie proszę w komentarzach. Ja bardzo chętnie się z nimi zapoznam i później ewentualnie skorzystam z Waszych rad co do tego, jakie modele następnie powinnam sobie kupić. Podczas zakupów w Van Graffie kupiłam sobie również 2 te same t-shirty w kolorze białym, wykonane w 100% z bawełny, takiej dość mięsistej, nieprześwitującej, z krótkim rękawkiem, aczkolwiek nie takim tradycyjnym dotąd, tylko troszeczkę dłuższym, marki Brookshire. Pierwszy raz słyszę i widzę tę markę na oczy. Nie wiem nic na jej temat. Podejrzewam, że to jest jakaś marka, która jest tylko w Van Graffach. I to jest, słuchajcie, rozmiar S. Ja mierzyłam sobie różne białe t-shirty, które były w Van Graffie, ale mało który spełniał moje wytyczne a propos t-shirtów, ponieważ szukałam takich, które są wykonane w 100% z bawełny i niewiele ich tam było, przynajmniej wtedy, kiedy je kupowałam. Seria, słuchajcie, Regular Fit, tak się nazywa. Mam nadzieję, że to będzie widać na zbliżeniu. I powiem Wam, że jestem z nich jak na razie bardzo zadowolona. Wcale nie były takie drogie, ponieważ kosztowały około 50 zł za sztukę. I Wy wiecie, że ja już od dłuższego czasu przygotowuję się do tego, żeby zrealizować dla Was taki film na temat dobrych białych t-shirtów, gdzie ich szukać, jakie powinny spełniać cechy itd., itd. I powiem Wam, że mam tutaj jednego kandydata, który się sprawdza. Natomiast podejrzewam, że w najbliższym czasie na moim kanale pojawi się taki film. Ja po prostu wybiorę się po raz drugi do sklepów różnych, kupię różne t-shirty, będę je testować razem z Wami. Musimy po prostu wspólnie ustalić, jakiego t-shirtu szukamy, jaki określilibyśmy jako idealny. I mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się taki t-shirt znaleźć, ponieważ ja wiem, że to jest kwestia problematyczna. Dużo osób mnie o to pyta, czy właśnie mogę polecić jakąś konkretną markę. Także myślę, że będę w najbliższym czasie intensywnie testować, zwłaszcza, że kilka miesięcy temu, kiedy przymierzałam się do takiego filmu na temat t-shirtów, to niestety tych t-shirtów brakowało w sklepach, a teraz mamy już wiosnę i tych t-shirtów w sklepach pojawia się coraz więcej. Pojawia się również, słuchajcie, mój kot, jak zwykle nie wtedy, kiedy, kiedy trzeba. No tak, i teraz będę tutaj patrzeć, czy przypadkiem nie stanie się mu nic złego, ale widzę, że tak, że już sobie za chwilę zeskoczę. Dobrze, także, no właśnie. Także kupiłam sobie jeszcze te 2 t-shirty i znowu oprócz tych koszulek nabyłam także 2 kolejne koszule marki Ralph Lauren, którą jak wiecie bardzo, bardzo lubię.
W swoim ostatnim zbiorczym haulu, tym z września 2016 roku, wspominałam Wam o tym, że przymierzam się do kupna pierwszych koszul Ralph Lauren i nawet pokazałam Wam ich zdjęcia i tak jak powiedziałam, tak też zrobiłam. Jeżeli oglądacie mnie regularnie, to widzieliście już na pewno te koszule. Mam tutaj na myśli niebieską i różową koszulę wykonaną w 100% z bawełny. To są świetne koszule, nie mogę nic złego na ich temat powiedzieć, uwielbiam je, bardzo często je noszę, gorąco je Wam polecam, cały czas można je kupić, również w białej wersji, podlinkuję Wam oczywiście te koszule w opisie pod spodem, ale to nie o tych koszulach chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, chciałam Wam pokazać te dwie najnowsze i pierwsza, którą Wam pokażę, powiesiłam je sobie tutaj z boku. To jest koszula jeansowa, którą ja już miałam na sobie w filmie z Hanią. Podlinkuję Wam go tutaj na górze, żebyście sobie mogli go zobaczyć, jeśli jeszcze nie mieliście okazji. I dlaczego ja ją kupiłam? Dlatego, że po pierwsze to jest koszula marki, którą ja lubię. Po drugie dlatego, że jest bardzo, bardzo dobrze wykonana. I dlaczego jeansowa? Dlatego, że ja miałam taką swoją ulubioną koszulę jeansową Zary, która jakiś czas temu mi się po prostu, może nie, że zepsuła, ale zaczęła pruć, w związku z czym musiałam się jej pozbyć i znaleźć jakiś zamiennik. I znalazłam właśnie w postaci tej oto koszuli. Tutaj ona ma białe guziki, które się zamykają na tak jakby zatrzask. Także jest to bardzo komfortowe, świetnie wygląda na ciele, także mogę ją Wam gorąco polecić. Ja kupiłam sobie rozmiar XS. Są oczywiście różne rozmiary, wykonana jest w 100% z bawełny i kosztuje 650 zł. Natomiast druga koszula, którą chciałam Wam pokazać i w której też się już pokazywałam, ale nie na swoim kanale, tylko na kanale Darka, którego pozdrawiam z tego miejsca serdecznie. Razem z Darkiem robiliśmy desery i taki wspólny film i tam właśnie pokazałam się w tej koszuli. Koszula, jak widzicie, w kratkę, biało-granatowa, aczkolwiek dostępna jest w różnych wersjach kolorystycznych. Bardzo mi się spodobała, pomimo tego, że nie jest, słuchajcie, taliowana, ale bardzo ładnie prezentuje się na sylwetce. Ma kołnierzyk typu button down, czyli taki kołnierzyk dla tych z Was, którzy nie wiedzą, który jest zapinany na guziki i to też sprawia, że tego typu koszule są takimi najmniej formalnymi wersjami koszul. Za nimi są już tylko koszule lniane i później koszulki polo, t-shirty itd., itd. Zresztą te wcześniejsze koszule, które również uwielbiam, naprawdę gorąco je Wam polecam, też mają tego typu kołnierzyki, czyli button down. O czym jeszcze nie wspomniałam, o tym, że ta koszula również jest wykonana w 100% z bawełny i słuchajcie, jest tańsza od tej poprzedniej jeansowej, bo kosztuje 450 zł. A skoro rozmawiamy o koszulach, to koniecznie muszę Wam wspomnieć o swoich nowych nabytkach mojej ulubionej polskiej marki produkującej koszule, czyli marki Lambert. I pierwszą, którą chciałabym Wam pokazać, jest ta oto niebieska koszula w białe kropki, która wykonana jest, jak się pewnie domyślacie, w 100% z bawełny. Dla przypomnienia, tylko Lambert to jest taka bardziej ekskluzywna linia wulczanki. I ta koszula jest taliowana, ponieważ ja przeważnie kupuję koszule taliowane, ponieważ najlepiej się w nich wygląda i najlepiej moim zdaniem ja w nich wyglądam. Stąd właśnie koszule taliowane. I kupiłam ją w rozmiarze 34, aczkolwiek często koszule Lamberta są dostępne również w rozmiarze 32 i na przykład żałuję, że moich lnianych koszul w tym rozmiarze nie kupiłam, podejrzewam, że byłyby lepsze. A w tym przypadku jest to koszula rozmiar 34 i ona kosztuje 250 zł. Kolejna koszula, o której koniecznie muszę Wam powiedzieć, która tutaj jest również powieszona, to jest koszula w kolorze białym, również wykonana w 100% z bawełny, w taki charakterystyczny wzorek, kratkę. To jest koszula, która jest koszulą z mankietami,
I ma tutaj zakryte guziki, co mi się bardzo, bardzo podoba, ponieważ sprawia, że jest taka bardzo elegancka. Ona jest również w rozmiarze 34 i kosztowała 300 zł. I ja ją kupiłam dlatego, że ona mi bardzo przypomina koszulę, którą kupiłam wcześniej i wielokrotnie ją Wam pokazywałam. Wygląda bardzo podobnie, słuchajcie. Nawet wzór ma ten sam, tylko że on jest troszeczkę mniejszy. I zobaczcie, zobaczcie. Tak to mniej więcej wygląda. Także polecam Wam oczywiście tę koszulę, jestem z niej bardzo zadowolona. Myślę, że sam fakt, że kupuję drugą bardzo podobną, o tym dobitnie świadczy. Trzecia koszula, którą chciałabym Wam pokazać, jest to koszula również w rozmiarze 34, również wykonana w 100% z bawełny, w biało-niebieskie, a raczej granatowe pasy, którą to kupiłam dlatego, że jeszcze nie miałam żadnej koszuli tego typu i również jest to koszula taliowana, kosztowała 300 zł. W tym miejscu chciałabym gorąco podziękować wszystkim tym osobom, które niemal hurtowo kupują i kupowały koszulę marki Lambert z mojego polecenia. Zamieszczacie na Instagramie mnóstwo zdjęć oznaczonych moim hashtagiem Inspired by Olfactoria, w którym pokazujecie swoje zakupy, właśnie te koszule Lambert, często dokładnie te, które ja Wam pokazuję, lub też pokazujecie je na sobie, co jest dla mnie bardzo, bardzo miłe. I jeszcze raz bardzo gorąco Wam dziękuję za te wszystkie zdjęcia, bardzo mi jest z tego powodu miło. Przechodząc dalej, poza takimi tradycyjnymi koszulami Lambert, kupiłam po raz pierwszy, też z ciekawości, tunikę. Tunikę w taką biało-granatową pepitkę. Ona ma tutaj stójkę, kilka guziczków i można ją zakładać do leginsów albo samodzielnie, na przykład na strój kąpielowy. Myślę, że świetnie sprawdzi się w lecie. Ma regulowane rękawy. One sięgają mniej więcej łokcia, ale możemy je sobie podwinąć i tutaj, jak widzicie, jest guziczek, następnie zapiąć. Wykonana, słuchajcie, w 100% z lnu. Jest dostępna jeszcze w takiej jaśniejszej wersji. Mój rozmiar to 34 i ta tunika kosztuje 350 zł. Dajcie mi proszę znać, czy Wy nosicie tuniki, może któraś z Was ma tunikę Lamberta i ma jakieś już wyrobione zdanie na jej temat. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Kiedy byłam w sklepie i kupowałam koszulę marki Lambert, moją uwagę zwróciły takie kolorowe sweterki. Nigdy nie miałam sweterków tej marki, w związku z czym postanowiłam się zaopatrzyć w dwa. I moją szczególną uwagę zwróciła taka seria i myślę, że to był główny powód, dla którego kupiłam te sweterki, to, że one składają się, uwaga, uwaga, w 60% z lnu i w 40% z bawełny. Nigdy wcześniej nie miałam swetrów o tym składzie i koniecznie chciałam sobie je przetestować, zobaczyć, jak się u mnie sprawdzą. I w szczególności przypadł mi do gustu ten w takim intensywnym kolorze niebieskim, habrowym bym powiedziała, który ma tutaj na końcu ściągacze i na dole również. Tutaj takie rozwidlenie. I ten tył jest troszeczkę dłuższy niż przód. I jest to, słuchajcie, sweterek bardzo lekki, cienki, przewiewny, który świetnie sprawdzi się w sezonie letnim. Tylko on jest taki, powiedziałabym, prześwitujący, w związku z czym pod niego należałoby nakładać tylko bieliznę, na przykład tego typu jak mój biustonosz nude, który Wam pokazywałam na początku, ponieważ jak założymy pod to t-shirt, to będzie widać, jaką on ma długość. Tutaj już to testowałam, sprawdzałam, żeby właśnie Wam móc o tym powiedzieć. Tak samo jeżeli nałożymy koszulę pod to, także niekoniecznie, ale naprawdę bardzo cienki, miły w dotyku, miły na ciele, nic tutaj nas nie drapie i o dziwo, słuchajcie, kupiłam rozmiar 36. Proszę, oto dowód. Dlaczego rozmiar 36, a nie mniejszy? Dlatego, że te mniejsze rozmiary były za krótkie, w sensie sięgały mi nad pępek, a ja, wiecie, nie jestem nastolatką, mam już swoje lata i też określony styl, także nie zależy mi na tym, żeby paradować po mieście w jakichś krótkich, kusych, wiecie, ciuszkach. Także to jest pierwszy sweterek.
A drugi kolor, na jaki się zdecydowałam, to kolor różowy. Myślę, że nikt nie będzie tutaj zaskoczony tym faktem. Wszyscy wiedzą, że lubię kolor różowy, jak każda blondynka. Także mam dwa, wyglądające identycznie, tylko różniące się od siebie kolorem i one kosztują, każdy z nich 250 zł. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko te sweterki przetestować, sprawdzić, czy będę z nich zadowolona w trakcie ich użytkowania i też sprawdzę sobie, w związku z tym, że one są przylegające do ciała, czy będą pasowały do spódnic ołówkowych, bo to mnie bardzo interesuje. I przechodząc dalej, ponieważ już za dużo mówię o tych rzeczach marki Lambert, to chciałabym teraz opowiedzieć parę rzeczy na temat Louis Vuitton. Marki, z której mam coraz więcej rzeczy. Wspominałam Wam w jednym z holi i też w jednym z vlogów, że zamierzam zaopatrzyć się w nową wstążkę, czy też tam bandeau, która różni się kształtem od wszystkich tych, które miałam do tej pory. I zaopatrzyłam się w taką w kolorze czarnym ze złotymi elementami. Wzorek widzicie tutaj. I to jest, słuchajcie, bandeau, która różni się od tych, które miałam przede wszystkim szerokością, ponieważ jest o połowę węższa od tych dotychczasowych i końcówką, ponieważ ma tutaj ukośną końcówkę, a nie prostą. Oczywiście wykonana jest jak wszystkie, które posiadam w 100% z jedwabiu. Jeszcze jej nie używałam, ale myślę, że sprawdzi się jak najbardziej w jakiejś stylizacji. I myślę, że prędzej czy później będziecie mieli okazję ją na mnie zobaczyć. I ona, słuchajcie, kosztowała, żebym nie zapomniała, 535 zł. W ogóle, jeżeli zapomnę jakiejś cenie albo czegoś Wam powiedzieć, to wszystkie informacje dodatkowe znajdziecie w opisie pod filmem. Ja po to sobie notuję pewne rzeczy przed nagraniem, żeby mi nie wypadły z głowy, ale w związku z tym, że ja dość dużo mówię, to pewne rzeczy po prostu mi umykają i potem staram się to po prostu nadrobić, zamieszczając pod spodem. Także to jest pierwsze bandeau i koniecznie muszę Wam wspomnieć jeszcze o drugiej, której jednak sama sobie nie kupiłam, ale dostałam ją w prezencie i miałam wpływ na to, jaki wzór otrzymam. Otóż otrzymałam ją w prezencie od Hani, którą oczywiście pozdrawiam gorąco z tego miejsca i prezentuje się ona następująco. Pokazywałam unboxing tego prezentu od Hani na swoim snapie. Jeśli mnie jeszcze nie obserwujecie, to gorąco zachęcam do tego, żeby to zrobić. Jak widzicie, kolorystyka biało-czarno-złota z elementami, logotypami Louis Vuitton. Podobna do tych, które miałam do tej pory, w sensie wyglądu, kształtu i długości. Również jest wykonana z jedwabiu. Też myślę, że będę jej niedługo używać, jeszcze nie wiem w jakiej formie, ale na pewno to zobaczycie. I ona, z tego co się orientuję, kosztuje 580 zł. I co ja Wam chciałam jeszcze powiedzieć, że ja już mam kilka tych różnych bandeau, więc nie wiem, czy za jakiś czas nie zrealizuję dla Was filmu na temat tych właśnie, nazwijmy to, wstążek, żeby Wam powiedzieć, jak one się u mnie sprawdzają, w jaki sposób z nich korzystam, czy warto je kupić. Nie wiem, dajcie mi proszę znać, czy interesowałby Was taki materiał, ponieważ myślę, że jako użytkowniczka tego specyficznego elementu garderoby będę Wam mogła coś na ten temat powiedzieć. Ale to oczywiście nie wszystkie rzeczy Louis Vuitton, o jakich chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, ponieważ kupiłam jeszcze, słuchajcie, chustkę kwadratową, nie mieści się w kadrze, trudno. Louis Vuitton, pierwszą moją chustkę, kupioną nie tylko z ciekawości, ponieważ nie miałam jeszcze takiej chusty, ale też po to, żeby ozdobić sobie torebkę. Nie przewiduję noszenia jej do stylizacji, aczkolwiek wszystko się może zdarzyć. Ja mam różne ciekawe pomysły. Jak widzicie, kolorystyka beżowo, żółto, czerwono, czarna. I ja ją zobaczyłam chyba na wystawie w Louis Vuitton i mi się spodobała i myślę, że dlatego ją kupiłam. Nie planowałam wcześniej tego zakupu, ale kosztuje 1160 zł.
ponieważ te wszystkie wzory, które ja Wam pokazuję, cały czas można kupić zarówno w butiku Louis Vuitton w Warszawie, jak i za pośrednictwem strony internetowej. I ostatnia rzecz tej marki, o której koniecznie muszę Wam dzisiaj opowiedzieć, a którą już widzieliście w mediach społecznościowych i nie tylko, bo też w moich vlogach. W ogóle część z tych rzeczy, które ja Wam dzisiaj pokazuję, widzieliście już na mnie, ponieważ ja zdążyłam je na siebie założyć, zanim Wam dzisiaj o nich opowiedziałam. Ale jedną właśnie z tych rzeczy były te oto okulary przeciwsłoneczne. Założę je sobie teraz. I nawet ostatnio, jak robiłam dla Was live'a na Instagramie, polecam z tego miejsca obserwować mnie na Instagramie. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to koniecznie nadróbcie zaległości. Kupiłam sobie te okulary przeciwsłoneczne, dlatego że mi się po prostu spodobały. Miałam już wcześniej jedne okulary Louis Vuitton. Jeśli nie wiecie jakie, to zachęcam do obejrzenia mojego haula dedykowanego marce Louis Vuitton. On Wam się wyświetli tutaj na górze i tam zobaczycie sobie te okulary. Tym razem zdecydowałam się na taki bardziej klasyczny model w 3 tak naprawdę kolorach. Te okulary mają odcień takiego brązu. Najciemniejszy jest na górze, później jaśniejszy i najjaśniejszy na dole oraz złote elementy z boku z napisem Louis Vuitton. Bardzo je lubię, często je noszę, są twarzowe, są też w innej wersji kolorystycznej, także jeśli szukacie okularów przeciwsłonecznych dobrych jakościowo, to oczywiście polecam Wam te i ich cena to 1370 zł. I teraz tak, jest jeszcze jedna rzecz, którą kupiłam, nie planując tego tak naprawdę wcześniej, aczkolwiek mając z tyłu głowy gdzieś to, że może kiedyś kupię, marki Louis Vuitton i to jest, słuchajcie, torba. Torba, uwaga, uwaga, Neverfull w wersji letniej, czyli Damier Azur z różowym wykończeniem. Tak wygląda i z tą saszetką. I teraz jaka stoi historia za tą torebką? Ponieważ ja postanowiłam nie robić dla Was odrębnego unboxingu. Otóż umówiłam się z Honoratą na lunch. Pozdrawiam Cię serdecznie, Honorata, z tego miejsca. I jak to w moim przypadku, obudziłam się rano, ubrałam się w kolory biało-szare. I potrzebowałam dużej torby. I mam swojego cały czas Neverfulla, jak wiecie, we wzorze Damier Ebene. Ale ona nijak mi nie pasowała do stylizacji. I słuchajcie, poszłam sobie na ten lunch z Honoratem i tak siedzę i mówię, kurczę, no nie pasuje mi ta torba do mojej dzisiejszej stylizacji. Może powinnam sobie kupić właśnie tę torbę w tej drugiej letniej wersji, bo mówi się, że ta ciemniejsza jest bardziej na jesień-zimę, a ta jaśniejsza na lato. Ja tak w ogóle robiłam wpis na temat Neverfulla i unboxing Neverfulla. Jeśli nie widzieliście tego materiału, odsyłam Was na górę i na dół. Na górze będzie link do filmu, na dole wpis na temat Neverfulla. I niedługo też zrobię recenzję Neverfulla, ponieważ w związku z tym, że ja byłam zadowolona z tej torebki, w dalszym ciągu jestem, to też przyczyniło się do tego, że kupiłam sobie drugi model. Tak, i znowu kot się pojawił. Torebka kosztuje, słuchajcie, 4600 zł. I to jest rozmiar ten największy, czyli GM. Ja jestem dość wysoka, więc tylko GM wchodził w grę. Ta mniejsza nie wyglądała na mnie zbyt dobrze. I ona jest 300 zł droższa była niż ta moja wcześniejsza torebka, ponieważ w międzyczasie zdrożała. Te torebki drożeją co jakiś czas. I ona jest dostępna w 2 wersjach, w sensie z 2 różnymi środkami. Właśnie z tym różowym, ale również z beżowym. Beżowy mi się nie podobał, więc zaopatrzyłam się w wersję różową. I postanowiłam nie robić odrębnego unboxingu, bo już robiłam unboxing Neverfulla, ale jeżeli chcecie zobaczyć mnie świeżo po zakupie tej torebki, jak ją rozpakowuję właśnie z pudełka, notabene w samochodzie, w bagażniku Honoraty, to gorąco zachęcam Was do obejrzenia vloga Honoraty, który ukazał się na jej kanale, w którym możecie to właśnie zobaczyć. I oczywiście ten film Honoraty wyświetli Wam się tutaj na górze. Zachęcam do subskrybowania kanału Honoraty, ponieważ ona zaczyna regularnie nagrywać filmy na YouTubie, ma swój kanał, także gorąco go Wam polecam. Oczywiście ja ze swojego miejsca Honoracie dopinguję i bardzo dziękuję za to, że mnie zawiozła do Louis Vuitton i mi pomogła w tym zakupie, ponieważ sama pewnie bym sobie nie poradziła. Coś, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to to, że w związku z tym, że ta decyzja o zakupie tej torebki była spontaniczna,
to nie wykonałam personalizacji tej torebki, czyli nie mam swoich inicjałów DG tutaj, ale myślę, że to w najbliższym czasie się zmieni. Po prostu kiedy będę miała więcej czasu, to sobie podejdę do butiku i tam tej personalizacji dokonam. Wam oczywiście przypominam, że możecie personalizować te torebki i nie tylko, również różne akcesoria Louis Vuitton właśnie w butiku. Zrobiłam na ten temat odrębny film i wpis też, także jeśli chcecie się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć, to oczywiście polecam zajrzeć na przykład na mojego bloga. A tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak tylko opowiedzieć Wam o ostatniej już dzisiaj rzeczy, jaką sobie niedawno nabyłam, a mianowicie o tym sweterku, który mam na sobie. Miałam w trakcie trwania tego dzisiejszego filmu. Sweterku wykonanego w 100% z kaszmiru marki Max Mara, którą jak wiecie też bardzo, bardzo lubię. Wcześniej kupiłam już sobie jeden sweterek tej marki, wykonany z wełny, w takim kolorze szarym. Miałam go na sobie też w jednym z vlogów. Uwielbiam ten sweter, bardzo lubię markę Max Mara, więc wiedziałam, że kupię kolejną rzecz i zdecydowałam się właśnie na ten sweter w pasy, jak widzicie, czarno-brązowo-białe. Uwielbiam go, uważam, że jest po prostu genialny, mam rozmiar S. Świetnie leży, bardzo się sobie w tym swetrze podobam. No i wiem, gorąco Wam polecam. Myślę, że najlepiej odda to, jak wygląda ten sweter, właśnie ta forma, w jakiej ja to zrobiłam, czyli nagrywając dla Was film. Także polecam Wam ten zakup, to jest najnowsza kolekcja. W ogóle wszystkie te rzeczy, o których ja Wam dzisiaj powiedziałam, są cały czas w sprzedaży, także jeśli macie ochotę, to korzystajcie z moich tutaj porad, inspirujcie się. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko, tylko zachęcam Was do tego, żebyście mnie oznaczali na Instagramie jako Inspired by Olfactoria. I zapomniałabym, cena tego sweterka to 1565 zł. Jest to kaszmir, ale bardzo cienki, zupełnie inny od tych dwóch pozostałych swetrów kaszmirowych, które do tej pory znajdowały się w mojej szafie, więc widzę ewidentnie, że jednak jest ogromna różnica między rodzajem kaszmiru pomiędzy swetrami. Ten jest bardzo cienki, ale bardzo, bardzo ciepły. Widać różnicę w jakości, w cenie również, bo te moje poprzednie swetry, jeśli dobrze pamiętacie, szary i czerwony kosztowały w granicach 500 zł, a ten 1500, więc jest 3 razy droższy. Jest też o wiele cieńszy, ale naprawdę nie mogę złego słowa na temat tego sweterka powiedzieć. Nie mogę się wysłowić, powiedzieć. Także jeszcze raz, gorąco go Wam polecam. Tymczasem dobrnęliśmy już do końca, a raczej nie do końca, ponieważ miałam w wersji pierwotnej tego filmu takie założenie, żeby opowiedzieć Wam jeszcze o kilku rzeczach Hugo Boss, które nabyłam ostatnio, ale stwierdziłam, że ten dzisiejszy film będzie już tak długi, że nie będę Was po prostu zamęczać i zrobię odrębny haul dedykowany Hugo Boss niebawem. Pojawi się na moim kanale. Także na dzisiaj to będzie wszystko. Ale spodziewajcie się jeszcze jednego materiału, jeszcze jednego haula, tylko tym razem dedykowanego. Ja ze swojej strony bardzo Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Mam nadzieję, że coś Wam się spodobało. Jeśli tak, to dajcie mi proszę znać w komentarzach, co najbardziej, co takiego chciałybyście Wy mieć. Też jestem ciekawa, co takiego u Was pojawiło się nowego, co mogłybyście mi polecić. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie bardzo dokładną listę wszystkich rzeczy, o których dzisiaj wspominałam. Nazwy marek, rozmiary, ceny, linki do sklepów, w których kupiłam te rzeczy, a także linki do rzeczy podobnych. Stworzenie tego opisu zajęło mi mnóstwo czasu, także korzystajcie. Cieszcie się, że nie musicie robić tego samodzielnie, wyszukiwać tych wszystkich rzeczy. Oczywiście w opisie pod filmem, jak zwykle, znajdziecie linki również do moich mediów społecznościowych. Gorąco Wam cały czas polecam Instagram. Niedługo będę robić kolejnego live'a, ponieważ zauważyłam, że Wam się podoba, jak do Was mówię na żywo. I zachęcam też do obserwowania mnie na Snapie i do subskrybowania mojego kanału. Jeśli podobało Wam się to, co dzisiaj Wam pokazałam, to oczywiście klikajcie łapki w górę. Tymczasem gorąco się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.